Na przełomie 1999 i 2000 roku ukazała się druga i ostatnia odsłona Parasite Eve. Tytuł był naprawdę dobry, bo brał co najlepsze z Residentów, ale i dorzucał coś od siebie. Możecie posłuchać o obu odsłonach w mojej serii To było grane. Od tamtego momentu aż do 2010 roku słuch o serii zaginął. Niemal dekadę po wersji na PlayStation pojawiła się trzecia część, choć z tytułem nie sugerującym ciągłości z poprzednimi grami. Było to dziwne zagranie, choć gdy zrozumie się o co chodziło, miało to trochę sensu. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to recenzja spóźniona o lata gry Third Birthday w wersji na PSP. Zapraszam. Third Birthday rodził się w bólach. Początkowo planowano grę jako tytuł mobilny, jednak z powodu, że telefony mocą szału nie robiły, przesunięto grę na konsolę PlayStation 3. Z powodów mi nieznanych następnie upchnięto grę na PSP i tak została wydana. Nie było lekko. Twórcy z jednej strony chcieli nowym graczom przedstawić bohaterkę, ale równocześnie dotrzeć do fanów, którzy 10 lat temu grali w klasycznego Parasite Eve. Dlatego bohaterka Aya Brea pozostała. Tytuł też sugeruje, że jest to część trzecia, jednak nie ma powiązania z tytułem Parasite Eve, aby nie odstraszać potencjalnych nabywców, którzy nie grali w poprzednie części. Zamysł był sprytny i kto wiedział, ten wiedział, a kto nie wiedział, to możliwe, że i się nigdy nie dowiedział. Historia ponownie skupia się wokół bohaterki, którą jest Aya. Należy do specjalnego oddziału CTI zajmującego się zwalczaniem istot zwanych wykręconymi. W roku 2012 Nowy Jork zostaje zaatakowany i zniszczony przez dziwne, organiczne, drzewopodobne twory nazwane Babel. To powoduje, że na ulicach pojawiają się wykręceni, zabijając mieszkańców. Ci, co przeżyli, zostali ewakuowani z Nowego Jorku, a miasto stało się pustą skorupą. Aya Brea, jak i oddział CTI wkraczają do akcji. Do gry wprowadza piękne intro. W ogóle gra będzie co rusz nas raczyła całkiem niezłymi prerenderowanymi cutscenkami. Owszem, dzisiaj one może szału nie robią, ale i tak ich jakość jest na bardzo wysokim poziomie. Zresztą poprzednie dwie części, choć pojawiły się na pierwszym PlayStation, też zachwycały cutscenkami, więc tutaj nie mogło być inaczej. Jeżeli graliście w poprzednie odsłony, to od razu rzuca się w oczy kilka dość istotnych zmian. Gra nie ma już prerenderowanych teł i statycznych kamer, jak to było na PlayStation. Teraz obserwujemy akcję z widoku trzeciej osoby z renderowaniem w czasie rzeczywistym i ten tryb lepiej się sprawdza, bo Third Birthday to w zasadzie typowa nie bardzo mi tutaj pasuje, ale przyjmijmy, że to typowa strzelanka z dość nietypowymi założeniami. Po krótkim treningu ruszamy na ulicę Nowego Jorku i tutaj okazuje się, że gra w założeniach jest dość banalna, ale twórcy postanowili ją trochę skomplikować, aby nie był to taki typowy shooter. Aya ma dostępne 4 rodzaje broni, które może w dowolnej chwili zmieniać. Gra ma konstrukcję arenową. Po pokonaniu wszystkich przeciwników pojawiających się na planszy przechodzimy do kolejnej. Jednakże ciekawym motywem jest to, że Aya może przenieść się do ciała dowolnej postaci, nie będącej przeciwnikiem, na przykład towarzyszącego jej żołnierza. System przechodzenia w inne ciała nazwano Dive. Jest to jeden z istotnych elementów gameplayu. Przeskakiwanie do innej osoby nie tylko przywróci nam zdrowie, ale i da możliwość korzystania z broni, którą aktualnie przejmowane ciało posiada. W kilku miejscach fajnie to wykorzystano, gdzie przeskok jest niezbędny, aby móc pokonać twardszych motherfuckerów. Aby nie było za łatwo, przeskok możemy wykonać raz na jakiś czas, gdyż później trzeba poczekać, aż wskaźnik dive ponownie się napełni. Drugim paskiem jest Liberation, który po uaktywnieniu daje Ai przez krótką chwilę potężną siłę strzałów, sprawia również, że porusza się niezwykle szybko i automatycznie unika wystrzelonych w nią pocisków. Dodatkowo tylko w tym trybie możemy wykonać dive przeciwnika, zabierając mu pokaźną ilość energii życiowej. Korzystanie z tej funkcji jest miejscami kluczowe i trzeba dobrze to rozplanować, aby zwiększyć szanse w starciach. Strzelanie wykonano bardzo przyjemnie, można kryć się za osłonami. Zazwyczaj towarzyszą nam żołnierze, z których każdy walczy samodzielnie, co sprawia wrażenie, że nie jesteśmy sami na bitwie. Czasami mamy możliwość trafienia na checkpointy, gdzie można przejąć zdrowe ciało oraz uzupełnić energię. Dodatkowo możemy używać coś, co nazywa się Over Energy i jest to rzecz, którą w mojej opinii za bardzo skomplikowano. Jest to pewnego rodzaju drzewo perek, które sami sobie tworzymy. Mamy kilka możliwych komórek DNA,
DNA z różnymi właściwościami, jak zwiększenie siły strzałów, odnawianie energii czy obrona. Komórki są na różnych poziomach i w różnych kolorach. Teraz na siatce musimy rozłożyć tak komórki, aby dane kolory były obok siebie, bo wtedy komórki się łączą ze sobą i dają nam boost danej perki. Ale można połączyć komórki tylko tego samego typu, czyli na przykład zwiększenie siły strzałów i do tego muszą być jeszcze w tym samym kolorze. Komórki występują w różnych setupach, na przykład po 2 lub po 3. Pary nie zawsze są w tym samym kolorze i nie zawsze mają pozytywne cechy. Czasami jest jedna potężna pozytywna, ale i jedna negatywna obniżająca wskaźniki. Z czasem możemy zyskać więcej siatek, co pozwoli stworzyć kilka gotowych presetów i będziemy mieli możliwość przełączania się pomiędzy nimi, aby dobrać tą, która nam aktualnie najbardziej pasuje. Dodatkowo na niepotrzebnych komórkach możemy przeprowadzić syntezę i połączyć je ze sobą, uzyskując coś całkiem nowego. Możemy sobie wybrać, jaki schemat chcemy otrzymać, czy mają być to komórki o zrównoważonej mocy, czy jedna mocarna i 2 słabsze. Rozumiem, co tutaj próbowano dokonać, ale sam system jest zbyt przekombinowany i spędza się na nim zbyt wiele czasu. Obok samej Arii możemy upgrade'ować broń za zebranego expa. Tutaj jest to raczej dość oczywiste. Do ulubionego karabinu czy pistoletu dokupujemy ulepszenia, większa siła ognia, większy magazynek czy celność. Oręża również jest całkiem sporo i mamy w czym wybierać. Kolejnym bajerem jest odzienie. Twórcy dodali mechanikę, w której wraz z walką ubranie AI ulega zniszczeniu. Zapewne domyślacie się już, w którą stronę to idzie. Możemy odnowić jej ubranie i zarazem ochronę za zebrany hajs lub zaryzykować i pozwolić AI stracić jeszcze więcej ubrania, aby pokazała tu i tam trochę ciała, choć oczywiście w ramach przyzwoitości. Raczej nie oczekujmy części niesfornych, bujających się na ekraniku PSP. Samych ubranek trochę jest, ale trzeba mieć zacięcie, aby je wszystkie zdobyć. Niemniej strój pokojówki czy plażowy to takie japońskie standardy. Ciekawostką jest fakt, że można też zdobyć strój Lightning z Final Fantasy XIII. Dla osób szukających takich wrażeń można jeszcze odblokować prerenderowaną scenę z prysznicem AI, gdzie sugestywnie pokazane jest troszkę więcej, ale to już jak wam się chce. No mi się nie chciało i obejrzałem sobie na necie. Naprzeciw naszej bohaterki stają wykręceni przeciwnicy, którzy nie przypominają w sumie niczego. Od stwory trochę w stylu mokrego snu fana Silent Hilla. Niektóre mają ciekawe właściwości, na przykład potrafią przemieniać ludzi w wykręconych, a złapanie przez nich Arii w zasadzie od razu daje nam game over. Mamy potężne Reapery, z którymi nie mamy najmniejszych szans i można jedynie salwować się ucieczką czy latające purchawy. Dodatkowo będziemy walczyć z bossami. Tutaj zazwyczaj nie jesteśmy sami, ale z towarzyszącymi nam żołnierzami, których ciała możemy przejmować. Czasami mamy żołnierzy w jeepach prujących z karabinów maszynowych, którzy są na wagę złota i musimy dbać o to, aby ich nie stracić. Rozgrywka jest bardzo w porządku, ale może odstraszać bardzo szybko wzrastający poziom trudności. Nie ułatwia gry fakt, że PSP nie miało 2 grzybków i choć sterowanie zostało całkiem mądrze zaimplementowane, to niestety nie pomaga w ogarnięciu rozgrywki. Pod koniec gry Third Birthday wskakuje na poziom hard. Niektóre walki są koszmarne, tym bardziej to irytuje, że potrafią trwać po kilkadziesiąt minut i w razie porażki musimy całość powtarzać od nowa. Dużo w tych walkach zależy też od szczęścia, czy przeciwnik pozabija nam najlepszych żołnierzy, czy raczej pozostawi ich przy życiu, co też jest irytujące, bo miałem wrażenie, że skill owszem ma znaczenie, ale nie aż tak duże jak łód szczęścia. Pod kątem oprawy jest naprawdę dobrze, choć trochę nierówno. Początek gry pokazuje, że jest to jedna z najładniejszych gier na platformę. Nowy Jork, potem studio filmowe wygląda naprawdę świetnie i od czasu do czasu gra zaskakuje nas takimi fajnymi miejscówkami, ale czasami przenosimy się do wnętrza tych dziwnych drzew i tam raczej jest pusto i biednie. Całe szczęście tych lepszych lokacji jest zdecydowanie więcej. Tak czy tak, oprawa jest na bardzo wysokim poziomie. Kilka słów o edycji kolekcjonerskiej, tudzież nazwanej Twisted Edition. Jest to jedna z najrzadszych gier na tę platformę w edycji PAL. Wspominam o niej dlatego, że edycje kolekcjonerskie na PSP to ogólnie rzadkość i niewiele gier je dostawało. W zestawie obok zbiorczego pudełka, pseudo-artbooka i litografii na uwagę zasługuje samo wydanie gry, które jako jedyne w całej chyba bibliotece gier na PSP posiada czerwone pudełko. Fajny smaczek, choć dla czerwonego pudełka samej edycji bym chyba nie kupował. Podsumowując,
Sterf Birthday to spore odejście od tego, co oferowały dwie poprzednie części. Nie znaczy to, że jest to złym pomysłem. Jest tu kilka fajnych patentów, jest kilka słabszych, ale ogólnie bawiłem się dobrze, choć poziom trudności czasami sprawiał, że chciałem rzucić konsolą o ścianę. Podobały mi się fantastyczne cutscenki i historia. Bardzo ładna oprawa, która na ekranie PSP wygląda o niebo lepiej niż na waszych monitorach czy telewizorach. Trzecia odsłona Parasite Eve to solidny tytuł. Nie najlepszy, ale bardzo blisko tych najlepszych. Jeśli macie okazję zagrania, na pewno jest to gra warta waszej uwagi. No i odblokujcie tą scenę z prysznicem. Tak czy tak, polecam. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.